zaczynając od rodziców, nie jadąc za daleko, to 1939 rok, jak wojna wybuchła. Rodzice wyjechali z Warszawy. To jest moja matka, ojciec i dwoje z córką i synem. Pojechali na wschód, do Bydgoszcza. Tam załadowali ich, czy wzięli pociąg i zawieźli do Kazachstanu. Kazachstan to jest miasto, się nazywało Balchasz. Jak się okazało, jeszcze kilka moich rodziny, mojej matki też wyjechali do Kazachstanu. To tam był wujek z rodziną i dwie ciotki z rodziną. To znaczy, że z Warszawy wyjechały 4 rodziny, nie zupełnie razem, ale wszyscy się znaleźli w Kazachstanie. No ja się urodziłem w 1941 roku, to już jak wojna wybuchła z Niemcami. My mieszkaliśmy tam do 1946. W 1946 roku załadowali, wzięliśmy pociągi, jak jechały z powrotem do Polski i zajechaliśmy do Szczecina. Do Warszawy nie było mowy zajechać, tam nic nie było, gruzy same. To rodzica była wysłana do Szczecina. No tam mieszkaliśmy na pewno, nie wiem dokładnie ile tam, długo, może 3 tygodnie, może 2 tygodnie. I tam spotkaliśmy jeszcze moją ciotkę, mojego wujka z rodziną, którzy też byli w Kazachstanie. Oni byli oboje aktorami z teatru żydowskiego sprzed wojny. Ich nazwisko było Landsman. I po jakim czasie się dowiedzieliśmy, że mamy jakąś rodzinę, inną ciotkę z rodziną, którzy mieszkają w Wałbrzychu. To wszyscy pojechaliśmy do Wałbrzycha. I w Wałbrzychu znowu jedna, ta ciotka z rodziną została, ta druga zostali w Białym Kamieniu, koło Wałbrzycha. Myśmy pojechali z drugą, jeszcze jedną rodziną do Gluszycy. I tam do Gluszycy myśmy zajechali w 1946 roku, gdzie moja siostra młodsza się urodziła. I tam, nie wiem, czy to jest istotne, to nie było bardzo duże zgromadzenie, czy dużo osób, Żydów z Polski. I tam było przedszkole, tam była kolonia, był taki obóz, mi się wydaje, że o ile ja pamiętam, tylko miałem kilka lat, taki obóz przygotowawczy z nastawieniem sionistycznym, żeby jechać do Izraela. I my tam mieszkaliśmy jako nasza rodzina, bo wszyscy inni wyjechali. Co jest ciekawe, mi się wydaje, że do mojej klasy, powiedzmy, chodziło jeszcze 4 żydowskich dzieci. Tylko wszyscy byli te wszystkie dzieci, co myśmy tam były, to tylko bez ojców. To byli tylko matki z synem, czy matka z córką. Ojców nie było. Anyway, ja mieszkałem tam do 55 roku. Skończyłem szkołę podstawową. Dalej tam nie było gdzie się uczyć, to musiałem wyjechać gdzieś i mój wybór był albo pojechać do Wrocławia, tam miałem już ciotkę, albo do Warszawy, gdzie miałem też ciotkę z rodziną. To mi załatwili tutaj w Warszawie, pojechałem do Warszawy, do szkoły, do technikum budowlanego. W 1959 roku wyjechałem do Łodzi, gdzie moja starsza siostra mieszkała i brat. I tam już zostałem w Łodzi do 1965 roku. W Łodzi tam się związałem, mogę powiedzieć, z klubem TSKZ. Było dużo, tam była szkoła żydowska, było TSKZ. I takie, tam się tym zajmowałem. Od 1959 roku
nie wyjechałem, ale pojechałem na obóz młodzieżowy do Poronina, gdzie mój brat był wychowawcą. I na następny rok zaproponowali mi, ja wtedy już miałem 19 lat, zaproponowali mi, żebym też przyjechał na następnym roku prowadzić grupę jako wychowawca. To była moja pierwsza płatna praca zasadnicza. To w 60 roku, tam miałem 19 lat, to miałem grupę tam. Na następnym roku zaproponowali mi ze szkoły żydowskiej, żebym pojechał do Dziwnowa jako wychowawca. I tam właśnie się spotkałem więcej z tymi dziećmi ze szkoły żydowskiej, bo tak to zasadniczo byłem związany z trochę starszymi. I tam się w Łodzi związałem z tą i ze szkołą żydowską. I to były te dzieci 13 lat, 14 lat, 12 lat, młodsze dzieci. I po kolonii przyjechałem oczywiście wróciłem z powrotem do pracy do Łodzi. Ja tak sobie wtedy wymyśliłem, że ci starsi, znaczy w moim wieku i starsi wszyscy mieli co robić. Chodziliśmy do TSKŻ-u, były potańcówki, czy jakieś zebrania, czy wywiad, czy jakieś inne historie, czy szliśmy powiedzmy, gdzieś można było wyjść, czy pójść do studenckiej jakiejś zabawy, czy coś. I te małe dzieci, to miały też taki klub przy TSKŻ-cie, co mi się daje, o ile ja pamiętam, to pani Tencerowa prowadziła. To były takie małe dzieci, nie wiem, do 6 lat, do 7 lat, 8 lat. Ja tak pomyślałem, że dzieci szkolne, powiedzmy takie teenagers młode, nie mają w ogóle miejsca czy zajęcia, żeby się spotykać razem po szkole czy tego. To ja wróciłem się do SKŻ-u, że ja mówię, że ja mogę zorganizować może taką grupę dla tych dzieci szkolnych. To pierwsze to się zaczęło, takie myśmy potańcówki, wycieczki, wyjazdy. Po roku mój brat się do tego też przyłączył i to się stworzyło takie większe, bardziej urozmaicone zajęcia. I po jakimś czasie myśmy to chcieli jakoś nazwę, nazywaliśmy to Klub Młodzieży Szkolnej, KMS. I po jakimś czasie myśmy zauważyli, że dzieci nie tylko ze szkoły żydowskiej, ale inne też przyłączały się. Bo to rodzice wiedzieli, bo to już było te teenagerzy, 14-15 lat, to się przyłączali do tych grup, ale bajs zasadniczo było ze szkoły żydowskiej. Z Pereca, tak? Z Pereca. I potem stworzyliśmy, to już z bratem, jak brat się włączył, taki zespół muzyczny, taneczny, nie taneczny, muzyczny. I śpiewali, myśmy mieli żydowskie piosenki. Żydowskie piosenki, skąd myśmy brali, to były zasadniczo płyty, które dostawaliśmy, czy ktoś nam przyniósł, czy jakieś tam było z Ameryki. To były te rozrywkowe, to co wszystkich zainteresowało więcej, rozrywkowe płyty, te siostry malawskie, czy siostry Berry Sisters. I jak ten zespół się troszkę ustanowił, rozwinął, to TSKŻ wynajął takiego pana, on jest muzyk, reżyser, ja wiem, się nazywał Składowski. Wydaje mi się tak. I on przejął to jako muzyczne, tą grupą się zajmował. To ja z nim siedziałem często, on spisywał muzykę z płyt, bo myśmy nie mieli sheet music, wiesz, napisane. A ja próbowałem te słowa jakoś zapisać. Po żydowsku ja nie umiem pisać, ale tak, żeby jakoś te słowa, żeby można, jak się mówi, fonetycznie, tak, żeby to jakoś mogli śpiewać te piosenki.
Po jakimś czasie, może po roku czy pół roku, stworzył się zespół teatralny i sprowadzili pana, no jak pamiętam wczoraj mnie, Ja wiem, o kim pan mówi, o ojcu pani Miry Ludewik, tak? Nie? Nie? Z Nie. Legnicy sprowadzili. Nie w Łodzi. W Łodzi my się... O cholera, zapomniałem, powinienem sobie zapisać imię. Nie, to był młody z Polski, z jakiejś szkoły, czy teatralnej, czy coś. I on prowadził teatrzyk żydowski. To nie było wszystko po żydowsku, było po polsku też. Jak on się nazywał? Ja sobie przypomnę na pewno. Tak, ale ten ten muzyczną część, co prowadził pan, cholera, to nawet jego córka też się dołączyła do tego zespołu. To nie byli Żydzi. Poza tym się stworzyła nowa grupa muzyczna. Potem oni się nazywali Śliwki. Był bardzo dobry zespół muzyczny. I oczywiście w tym samym czasie, co to się wszystko organizowało, skontaktowały się z innych miast, grupy powstały muzyczne w Legnicy, w Szczecinie i tak dalej. Na koloniach to się były specjalne niektóre kolonie tylko dla muzycznych grup. Prócz tych letnich kolonii, ja wiem, że myśmy zorganizowani z Łodzi. To była kolonia zimowa w Zakopanem też, na Gubalówce. I to było zimowe. Następny rok zrobiliśmy w Bierutowiczach była też taka, ale te kolonie, co ja mówię w Terwile, zimowe, były wyłącznie dla zespołów. To nie była ogólna historia, tylko wyłącznie dla zespołów. To było takie dodatkowe, to tam trochę się śpiewało i czy przedstawienia, ale zasadniczo było, żeby być razem, żeby spędzić ten czas razem. No i to jest mniej więcej ta historia, na ile ja wiem. Ja w 1965 wyjechałem do Australii. Brat mój został z siostrą młodszą i jak się nazywa, z matką ojcem, oni zostali jeszcze w Polsce do 1969. I oni opuścili Polskę w 1969 roku. A ja oczywiście byłem już wtedy w Australii. A może pan opowiedzieć właśnie o powodach swojej emigracji? Powody imigracji. Moja siostra wyjechała w 1960 roku, wcześniej z rodziną do Australii. Powody, ja myślę, raczej więcej były ekonomiczne niż polityczne. Rodzina tam wyjechała i reszta nas zdecydowało się tam pojechać, dołączyć do nich. Jak z różnych powodów nie wypuścili, mi się wydaje, o ile ja się orientuję, bo to się nigdy tak nie mówiło szczegółowo, brata się nie dostał zezwolenia na wyjazd z Polski, bo on w wojsku służył, był w KBW i my sądzimy, że to był powód, że z Polski go nie chcieli wypuścić, czy coś takiego. A w 1969 roku to już nie było problemów. To oczywiście oni wyjechali bez dokumentów, tylko, jak to się nazywa, papier podróży, czy dokument podróży. I w ten sposób oni pojechali. Mój ojciec wtedy, jak oni wyjechali, mój ojciec był w łóżku chory już przez rok. Miał powiedzmy wylew krwi do mózgu. On był, to go musieli z Łodzi do Warszawy do pociągu ambulansem przewieźli. I oni w Rzymie byli przez jakieś 9 miesięcy. Bo znowu tam ich nie chcieli wpuścić do Australii, ze względu na to, że ojciec był chory oczywiście. Jak ojciec umarł w Rzymie,
to 2 tygodnie albo 3 tygodnie później dostali dokumenty do Australii. I to jest zasadnicza ta historia. A pamięta pan swoją, bo pan podróż do Australii, pan wyjechał normalnie na Sam. paszporcie? Ja wyjechałem normalnie na paszporcie, bo w tym czasie potrzeba było mieć zaproszenie od rodziny, która była za granicą. To oczywiście miałem zaproszenie, bo siostra tam mieszkała. Pojechałem do Australii. Po miesiącu czy 2 otrzymałem zawiadomienie z ambasady polskiej, czy chciałbym wznowić mój paszport polski, obywatelstwo. Paszport, żeby wznowić. To mnie specjalnie nie zależało. To ja nie mam tego dual citizenship, nie mam obywatelstwa polskiego jako tako. To nie byłem zainteresowany wtedy, żeby wznowić paszport. Ale wyjazd, jak wszyscy inni, razem ze mną, jeszcze jakaś rodzina z Warszawy wyjechała z 2 córkami i nie było zasadniczo żadnych problemów. Ale jak państwo, jak pan płynął statkiem? Czy... Tak. Myśmy oczywiście do Warszawy, z Warszawy pociągiem do Italii, do Genua i stamtąd statkiem do Australii. 30 dni byliśmy w Australii. Ale jak to było? Czy dla pana to była jakaś trudna decyzja? Czy to jakby... Jak to było? To była raczej personalna, osobowa decyzja, niezwiązana z niczym specjalnie. Trochę było to, że rodzice zostali, ale byliśmy pewni, że z czasem oni załatwią dokumenty i też przyjadą do Australii. Ale w tym czasie, ja mówię, żadnego, przynajmniej ja, jak póki nie byłem, żadnej politycznego czy innych jakichś problemów ja nie miałem. Nie byłem związany z niczym specjalnie. Byłem w Polsce, byłem w Łodzi, pracowałem, zajmowałem się tym klubem, co było fantastyczne dla mnie zajęcie. Kolegów, przyjaciół mieliśmy, to nie było żaden taki, to raczej było osobiste jakieś, zdecydowałem się, żeby pojechać. Bo pan, właśnie to jest bardzo ciekawe, to o czym pan opowiada, myślę bardzo ważne, to znaczy ta działalność TSKZ-u oczywiście. Dla pana to było naturalne jakby środowisko całkowicie, tak? Które, tak. Czy ono się łączyło ze środowiskiem pozażydowskim dla pana w naturalny sposób? Czy nie odgrywało żadnej. Do szkoły jak ja chodziłem, jeszcze w Warszawie, w Łodzi jak byłem, tam nie było, powiedzmy, nie było żadnego problemu dla mnie. Czy znajomi, czy koledzy, którymi byłem, wszyscy byli polscy, nie Żydzi. To w technikum budowlanym tam nie było Żydów. Czy jakieś takie były takie jakby antysemickie, powiedzmy, jakieś uwagi? To byłyby ogólne, ale nie personalnie dotyczące mnie. Powiedzmy, jak w 11 klasie czy coś takiego, powiedzmy, nauczycie się, bo to okej, kończycie szkołę, co będziecie dalej robić. To kolega się odezwał, mówi, nieważne, on sobie znajdzie pracę, na pewno będzie u ojca w sklepie pracował. Mój ojciec nigdy w życiu nie miał żadnego sklepu. Mój ojciec zawsze był robotnikiem. Także takie uwagi, takie boczne, to nie było jako osobista historia, ja tego nie uważałem, ale to było ogólne pojęcie, ogólny sposób myślenia, jak mi się wydaje, to się było
czy w innych klasach, w innych szkołach. Ja jako tako, żeby przeciwko mnie osobiście, że ja nie odczułem żadnej. Miałem, wszyscy koledzy byli z Polski, Polacy, tak. Czy się szło na zabawy, czy do szkoły, czy po szkole, to nie było problemu, ale takie uboczne, takie, jakby to powiedzieć, uwagi, to było, to się odczuwało i tak to było. Ale pan od początku jakby wyrastał w świadomości swojej tożsamości żydowskiej? Jeżeli mówiąc w ten sposób, to tak, bo jak ja pamiętam, powiedzmy, ja do szkoły poszedłem w 1948 roku w Głuszycy. I w tych czasach, powiedzmy, było oczywiście raz na tydzień, nie pamiętam, czy co rano w szkole, to była modlitwa oczywiście. To jeżeli było, powiedzmy, przyszedł, czy była, czy ksiądz, czy siostra, czy ktoś tam jak byli, to trzeba było raz wstać i się modlić normalnie. To ja wstałem i się modliłem, to mi się siostra, czy ktoś, nie pamiętam, to była. Dlaczego ty się nie modlisz? Ja mówię, a my się w domu nie modlimy. I to było wszystko. Na lekcje, czy w technikum, czy w szkole, na szkoły te religijne, czy jak się nazywało, ja nie wychodziłem. Siedziałem w klasie. Byłem całkiem zainteresowany tym, co się dzieje, bo jako historia, czy jakoś inne, to mnie to nie przeszkadzało. Ja byłem z tym bardzo, tak jak wszyscy inni, zajęci byłem, to nie było problemu dla mnie. Ale do żydowskiego więcej, żeby się nastawić więcej na to już byłem trochę starszy. A może nie, może w domu takie było wychowanie, bo pamiętam w tej Głuszycy, to tam było przedszkole takie, to było żydowskie, to było 47, 46 czy któryś rok, to tam było wszystko żydowskie. Znaczy nie wszystko, było przedszkole, było bardzo dużo dzieci w szkole, był aptekarz, był Żydem, piekarz był Żydem, doktor był Żydem tam. Także to było dosyć duże takie społeczeństwo czy grupa Żydów, co była tam po wojnie zesłana. Ale po czasie, że wszyscy wyjechali do Świdnicy, do Legnicy, do Wrocławia, do Warszawy. Moi rodzice tylko tacy, co byli niewiele, zostało tam właśnie w tej Głuszycy. Inni wszyscy powyjeżdżali. Czyli jak duża to miejscowość była? Ta miejscowość była bardzo mała, Głuszyca. Ja nie wiem, ja mi się wydaje, że może 9000 ludzi. Ale to było przemysłowe takie małe miasteczko. To była przędzalnia czesankowa i jeszcze włókiennicza przędzalnia, 2 fabryki. Ludzie przyjeżdżali, kobiety zazwyczaj z tych okolicznych miast, nawet z Wałbrzycha przyjeżdżali tam do pracy. I to było nieduże osiedle. Pojechałem 5 czy 8 lat temu, odwiedziłem tam do Głuszycy, zajechałem. Spotkałem takiego na ulicy takiego pana. Poszedłem na tę ulicę, co mieszkaliśmy ostatnio. Pytałem się na tych ludzi, co tu mieszkają. Mówię, nie, ci młodzi wyjechali, ci starsi umarli. Jak rozmawiałem z innymi, bardzo przygnębione. Wszyscy to było takie w tej chwili, można powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z Żydami tam, bo Żydzi wcześniej wyjechali. Ale miasteczko było takie, ja miałem wrażenie jakby opuszczone i ludzie są tacy przygnębieni. Znaczy teraz, tak? Teraz, tak. Ja mówiłem, to 5-8 lat temu, ja tam myśmy byli z synem, pojechałem tam i z żoną popatrzeć, pochodzić trochę. To było takie ogólne, tak jak pełno życia gdzieś w Wrocław pojechaliśmy, w Krakowie, to wszędzie wszystko żyje, wszystko odrasta. Tam jest takie zaniedbane, małe miasteczko, niewiele ludzi mieszka. A może pan trochę więcej opowiedzieć o rodzicach? Pan wspomniał, że pana ojciec był robotnikiem. Tak. No ojciec jako tako przed wojną on czapnikiem był. O ile ja wiem, matka nie pracowała, miała 2 dzieci, wtedy 3 dzieci.
Ojciec, no ile ja pamiętam, on tak pół roku miał pracę, pół roku nie miał pracy. To oczywiście on był bardziej skierowany na komunistyczne zapatrzenie. Czy był, jak się nazywa, członkiem partii, czy nie, nie jestem pewny. Ale wiem, że na Mokotowie siedział 34 miesiące za jakieś ulotki, czy coś znaleźli u nas w domu, u rodziców. No i To znaczy to było 30, nie, po wojnie, przed wojną, nie, to było wszystko przed wojną w Warszawie, tak. To on był, tak, to jak wojna wybuchła i wszyscy mówili, słuchaj, ty takie masz połączenia z komunistycznym i to jest mężczyzna, to by dobrze było, gdybyś ty wyjechał na wschód. Dzieci z żoną, nie przejmuj się, oni będą w porządku. Co Niemcy będą dzieci i dzieciom nic nie zrobią. Ale mężczyzn to lepiej, żebyś wyjechał. To ojciec mówi, jak mam wyjechać, to ja wyjedę z całą rodziną, nie zostawiam. I w ten sposób oni przetrwali wojnę. Bo ci wszyscy, te siostry, bracia, wszyscy, co wyjechali na wschód, to wszyscy przeżyli. Moja babcia, czy dziadek, czy inni, czy ojca, cała rodzina została, nie, on miał 2 siostry, czy 3 siostry. Wszyscy, co zostali, nikt nie przetrwał wojny. To w Rosji, tam zajechaliśmy, dostaliśmy takie mieszkanie, to był jeden pokój w baraku, pokój na rodzinę. Czy nas było, jak ja się urodziłem, to już nas było 5. Wojna wybuchła, było bardzo trudno, ile ja wiem. Co ojciec pracował, ledwo można było wyżyć, ale nastawienie tam i później było takie trudno. Nie można nikogo obwiniać, to jest wojna, to są ciężkie czasy i nie można się lepiej spodziewać. To jedyna dobra rzecz, że wszyscy byliśmy zadowoleni, że przetrwaliśmy, przeżyliśmy wojnę. Bo ci, co nie wyjechali, to nie przeżyli. Jak się wróciło do Polski, to też warunki tam na Dolnym Śląsku były lepsze niż rodzice żyli w Warszawie. W Warszawie to oni mieszkali w jednym pokoju też z mojej matki matką, jako rodzina. I to jest też roboty, to jak mówiłem, ojciec miał parę miesięcy pracował, parę miesięcy był bezrobotny. Jak się po wojnie przyjechało i to było parę pokojów, mieszkanie i warunki, i robota na cały rok, to się żyło nie fantastycznie, ale znacznie lepiej niż przed wojną. To człowiek umysłowy czy psychicznie był nastawiony, to są dobre czasy. A czym się zajmowali rodzice? Moja matka nie pracowała w ogóle, bo siostra moja urodziła się w 1946 i tak została, nie pracowała. Mój ojciec pracował, to jest tak, przyjechali tam do Gluszycy, nie wiem o ile ty się na pewno wiesz. To była taka organizacja ochotnicza Milicja Obywatelska, ORMO. I wtedy on wstąpił do tego ORMO. To była ochotnicza rezerwa, ale była płatna. Robota była niezła, nie trzeba się było wysilać. I mnie się wydaje, oni jeszcze, o ile mój ojciec mi opowiadał, bo na Dolnym Śląsku, co myśmy byli tam w Głuszycy, to było od razu na granicy z Czechami. I w tym czasie to się dużo przez te granice ludzie szli na południe. To jedno z ich obowiązków było, żeby zapobiec ludziom, żeby iść na... Ale poza tym, ja nie wiem jak on, potem oni to zlikwidowali w 1951 czy 1952, to ORMO zostało zlikwidowane. I on dostał taką pracę w jednej z tych fabryk. Pracował jako... Tam była, jak to się nazywa, nie służba bezpieczeństwa, tylko ochrona, czy jak to było.
tam kilku ludzi, co tam mieli, rewidowali ludzi, co wychodzili z fabryki, czy jak się zawoziło materiał. Ja pamiętam, jak było mały, to czasami z nim jechałem. Jak się zawoziło produkt wyprodukowany tymi samochodami, ciężarówkami do pociągów, to jego obowiązek był pojechał tam, zabezpieczyć, sprawdzić, że zamknięte. I to jest taką robotę on tam miał. I w 50 tam on dostał, wypadek miał przy tym jednym z tych pociągów, że go przypchnął i ta ciężarówka popchnęła on nie wyszedł za wcześnie, go trochę przycisnęło do pociągu. Poszedł na emeryturę i w 60 czy 61, drugim, nie pamiętam w którym roku, przeszedł na, jak się nazywa? Emeryturę. Na emeryturę, ale dostał partyjną, emeryturę partyjną. Ze względu na to, że sprzed wojny był związany z partią komunistyczną i tak dalej, to dostał taką emeryturę partyjną, co było trochę więcej pieniędzy niż zarabiał w pracy zasadniczo. I w 60 roku rodzice, ja wjechałem wcześniej z Głuszycy do szkoły, ja wjechałem w 55, jak skończyłem podstawową. Rodzice tam jeszcze zostali i w 60 roku, jak moja siostra starsza wyjechała do Australii, to oni dostali jej mieszkanie w Łodzi. Tak jakoś było załatwione, bo mieszkania nie można było dostać, ale jak się zwolniło to mieszkanie w Łodzi od mojej siostry, to przekazali to moim rodzicom. I rodzice z Głuszycy, z Dolnego Śląska, przyjechali do Łodzi. A jak się rodzice nazywali? Rodzice, mój ojciec Majer i moja matka Blima. A matka z domu? Matka z domu Landsman. Landsman. To jest to samo nazwisko właśnie, co ci aktorzy, bo jej brat to był aktor do wyjazdu, on chyba jeszcze do 64-3 roku oni wyjechali z Australii. To oni byli z Idą Kamińską w zespole, w Teatrze Żydowskim. Ciotka i wujek, ale oni już tak w Teatrze Żydowskim byli jeszcze sprzed wojny, z 15 czy 17 roku, to wszystkie te lata. I to do nich pana siostra pojechała? Nie, oni wyjechali później. Oni mieli, moja siostra miała jakichś znajomych, kuzynów czy kogoś, bo oni też nie można z Polski było wyjechać, trzeba było mieć zaproszenie. O ile jest wiadomo, że te zaproszenia były raczej fabrykowane. Byli ludzie tam. O ile ja wiem, to w Melbourne był taki znajomi, co byli z bundu. I oni organizowali, znaleźli kogoś, tak, czy byłeś twojej babci, wnuczek, ciotka, czy ktoś, to była niby rodzina, my załatwimy ci dokumenty i masz zaproszenie i możesz jechać do Australii. To pomagali tak w Australii właśnie, żeby kto chce wyjechać, żeby mogli przyjechać do Australii. To oni pojechali do nieba jakiś wujek czy ktoś. No ja oczywiście pojechałem do siostry. Czyli tam wcześniej nie było żadnej rodziny państwa? Tak naprawdę. Nie. Może tak jak mówię, wujek mojej siostry, męża, był tam ktoś jakiś znajomy czy ktoś, ale zasadniczo nie sądzę, że to była jakaś bliska rodzina. Ale pan tutaj wyjeżdżał jeszcze w momencie, kiedy ten TSKZ wszystko było w pełnym ruchu. Czy panu nie było żal, jakby zostać? Było, bo ja lubiałem robić to, co robiłem.
I to odpowiadało. Ale to nie było najważniejsze na pewno w tym wypadku. Decydowałem się wyjechać. Ten zespół i to wszystko zostało. Brat się tym zajmował, on zasadniczo przejął to więcej. On starszy ode mnie w 6 lat, on się tym więcej zajmował później. W roku ja wyjechałem, to ten zespół pojechał, zaproszenie mieli do Paryża na przedstawienia. Nie wiem, czy to gdzieś jest, pewno gdzieś macie jakieś informacje o tym. To ten ludzki zespół zaproszony był do Paryża, to już jak mnie nie było. Ja mówię, to dobrze, że już mnie tam nie było, bo by na pewno 2 nas mieli, brata by nie wysłali. To przynajmniej nie było tej przykrości, że jeden jedzie, drugi nie jedzie. To było w porządku. Może Pan powiedzieć jeszcze trochę, to znaczy Pan angażuje się w to działanie TSKZ-u i zakłada to koło młodzieżowe, tak? Tak. Jakby skąd ten pomysł? To ja powiedziałem, ten pomysł był w ten sposób, mnie się skojarzało, że ja pojechałem na tę kolonię dziecięcą. I pomyślałem o tym, że w Łodzi, ja nie myślałem o całej, w ogóle wszędzie inne kluby, ale w Łodzi, ja mówiłem, te małe dzieci miały zajęcie co niedzielę czy sobotę. To pani Tencerowa zajmowała się, była taka grupa dla dzieci, czy grupa matek i te dzieci się czym zajmowały. Studenci czy starsi już mieli swoje, nie potrzebowali, to były potańcówki, czy były jakieś prelekcje, czy się zajmowali studiami, mieli swoje wyjście, mieli co robić. Ale ja pomyślałem, że te nastolatki, oni nie mają żadnego miejsca jako tako, żeby się czymś zajmować, żeby mieli jakiś sposób spotykania czy coś, poza tym, że idą do szkoły i że jadą kolonie, poza tym nic nie było dla nich zorganizowane. To mój pomysł zorganizować takie dla tych dzieci. Jak mówiłem, to było łatwo, bo większość było w tej szkole żydowskiej, to była pójść do Blumenfelda, do tego kierownika szkoły, do TSKZ-u, do Weba. Mówię, słuchaj, taką by można było zorganizować coś takiego. Nie wiem, jak to oficjalnie się zostało zorganizowane, ale mówię, okej. I myśmy właśnie zorganizowali taki klub. Jak tam z nimi porozmawiać, z tymi właśnie dziećmi, 48 rok urodzenia, czy to wszyscy to mówią, o tak, to wiedzą, pamiętam, gdyby nie ty, my tam się zbierali, ty nas uczyłeś. Ja się uczyłem tańca swego czasu. Chodziłem na tańce. W Warszawie jeszcze jak byłem. To dla mnie było normalnie, że to miała muzyka. Tam dawali nam takiego pana Sergeja, co grał na harmonii, jeszcze brat od tego. To mieliśmy takie wieczorki taneczne. Potem się do tego, żeśmy robili w niedzielę czy w sobotę kiedyś wycieczki. To się zbierało czy samochód, czy tramwajami. Jechały wycieczki. To były takie podstawy, tylko te pierwsze parę. A po roku właśnie, po roku czy po kilku miesiącach zaczęło się robić te zespoły. I to, co właśnie było ciekawe, ja się uważam, że ze względu to się zorganizowało, że dużo młodzieży, tych dzieci z innych szkół się przyłączały. Bo tak to było rozbite, powiedzmy, jedna do jednej szkoły, inne szkoły. I tam było dosyć talentowanych dzieci, co przychodziło. Tam był taki Schulman, co nam, jak zespół zrobili, to on grał na pianinie, dajcie, on umarł już, ale w Szwecji był jednym raczej znanym pianistą. Oczywiście w latach później, 80. I to był taki, tylko po prostu nie było na wielką skalę, ale jak to się tam zrobiło, to się okazało, że został jakiś zespół taki w Legnicy powstał zespół w Szczecinie, we Wrocławiu zdaje się. To potem jak się przyjechało na kolonię, po Roninie zazwyczaj coś tego, to się te zespoły wszystkie, to oni przyjeżdżali z instrumentami, czy grali, czy coś. I to ja pamiętam, jak swego czasu pojechałem na Dolny Śląsk,
żeby ściągnąć kogoś jeszcze, żeby do Łodzi, do zespołu. Poza tym byłem, przez wszystkie te lata, co w Łodzi byłem, to ja i mój brat, myśmy w chórze żydowskim śpiewali. I tu mieliśmy różnych, znaczy tych muzyków, jak ten z Warszawy przyjeżdżał, na pewno gdzieś go macie zapisane nazwisko, nie pamiętam w tej chwili. To przyjeżdżał z Warszawy, prowadził ten chór, to nie ma nic wspólnego z zespołami, tymi dziećmi, ale z chórem żydowskim. Ćwiczyli, potem się raz na rok, czy ile się do Śródborowa zbierało ten chór jako tako na ćwiczenia, czy na czas jakiś. Jaki był repertuar tego chóru? Żydowskie piosenki. Przeważnie przygotowywaliśmy zawsze program zawsze na rocznicę getta warszawskiego. Ale poza tym to było tak, żeby przyjść i pośpiewać, żeby kto miał na to chęć. I to bardzo dużo właśnie z Łodzi w tych starszych, w moim wieku, czy starsi niż ode mnie, bo ja niby wtedy byłem ten młodszy pomiędzy tymi, co na chóry chodzili, a 19 czy 20 lat miałem. Tam byli starsi też. I w Śródborowie było raz na rok, czy 2 razy na rok, to było, on się nazywa, nie pamiętam. To były te zespoły, znaczy my tam na chór jechaliśmy, taki. To jak był w Śródborowie, to przyjeżdżali też na ten chór z innych miast, chórzyści też śpiewali. Czyli takie te obozy były też no właśnie wyspecjalizowane, a to się spotykały ze Ten chór to było na całkiem innej zasadzie niż, bo to nie byli starsi, to nie było jak kolonia, to nie było jak obóz, to było zasadniczo dorośli ludzie. To nie były dzieci, to byli dorośli ludzie, którzy właśnie brali udział w tych chórach, śpiewali. A jeśli chodzi o, jakie ma pan wspomnienia był pan kierownikiem, tak? Nie. Na koloniach? Nie. Znaczy tym? Wychowawcą. Ja byłem wychowawcą. Tak. Mój brat miał tytuł po jak 2-3 latach, to dostał jako kierownik, kierownik też na jakimś obozie, ale to już jak mnie nie było. A pan jako wychowawca, jakie było pana zadanie? Jakie zadanie? Ciekawe było zadanie. Ja pierwszy raz jak pojechałem, mój brat tam był w 1959 roku, ja szkołę skończyłem, mój brat tam był jako wychowawca, miał powiedzmy grupę na 30 parę chłopców. Ja tam przyjechałem i lubiałem trochę się czym zajmować się po prostu. To mnie dali taki udział, żeby być KO. Wiecie co jest KO? Kulturalno-oświatowy. Kaowiec. Tak, KO. Kulturalno-oświatowy. Co to moje zadanie było? Organizowaliśmy imprezy. Skadule, takie jakieś inne zajęcia, potańcówki, ale ja wtedy wychowawcą nie byłem, tylko jako wychowanek. Na koniec roku, na koniec turnusu to się robiło jakiś bal, czy maskaradę, czy takie inne rzeczy. Po prostu jakiś to był pomysł, patrzeć, jakiś kawiarenkę się urządzało na zewnątrz. To ja się zajmowałem takimi rzeczami. I tam była kierowniczka, co jej to odpowiadała. Mówi, może w takim razie, sorry, ja się tak z miejsca na miejsca przestawiam. I ona mówi, okej, nam brakuje wychowawca na następny turnus. Czy chciałbyś być jako wychowawca? Ja mówię, okej, ja będę jako wychowawca. Ja wtedy już 19 lat miałem. To ja miałem taką grupę dziewcząt starszych. To tam w mojej grupie dziewczęta były po 19 lat, jedna pamięta 21 lat, to te moje wychowanki były starsze ode mnie. I w następnym roku w Łodzi ten kierownik szkoły żydowskiej wiedział, że ja już prowadziłem tam
ten jako wychowawca, a mówi, okej, może byś chciał pojechać do Dziwnowa. To były młodsze dzieci. Jako wychowawca. Mówię, nie, mnie to odpowiada lepiej, pojadę do Dziwnowa. I w ten sposób miałem grupy w Dziwnowie. Tam te 2 lata na pewno jechałem do Dziwnowa, 62, 64, coś takiego. W tych latach. Ale jaka była pana rola jako wychowawca? Jako rola jako wychowawca bardzo prosta. Ja nie miałem żadnego pedagogicznego wykształcenia. I ja nie sądzę. W Dziwnowie, na tych koloniach to zasadniczo to było 2. To co pierwszy raz byłem, to było, jeden był, powiedzmy, nauczycielem wychowania fizycznego w Łodzi. Drugi był pan Janczak, który też był matematyki czy czegoś uczył w szkole. To byli nauczyciele. Kolega inny był studentem gdzieś w Warszawie. Inny był też studentem, no nie studentem, już wtedy był wykładowcą, starszy ode mnie. W Łodzi. To znana osoba, jak się okazuje, bo film o nim zrobili. Nie wiem, czy kiedyś go oglądałeś. To był Jurek Frydman. On matematykiem był. Anyway, moja rola uważać na dzieci, organizować im rozrywki, wziąć na wycieczki, budzić ich rano na gimnastykę, uważać ogólne zajęcie. Nie było specjalnie pedagogicznych jakichś podstaw, bo tak jak mówię, kierownikiem był kierownik szkoły żydowskiej. I on oglądał, ale co myśmy robili? To gazetki ścienne, czy przygotowanie na jakieś uroczystości, czy śpiewaliśmy, czy takie inne historie, ale to były takie, dla teenagerów, dla młodszych, to było zajęcie na cały dzień. Czy się wzięło grupę, co byłem potem trochę, powiedziałem dzisiaj, a to było 14, 13 lat. Co nie powinienem był zrobić, ale mi się dało, że to jest ciekawe. Żeśmy w nocy, jak wszyscy poszli spać, wzięliśmy powiedzmy grupę, poszliśmy na plażę na parę godzin. To był taki ubaw dla młodszych dzieci, coś innego. Kierownik był niezadowolony z tego. Ale albo się była na wycieczkę, poszliśmy na 2 dni, spaliśmy gdzieś w stodolach, czy u farmerów, u chłopów i zwiedzało się okolice, czy coś takiego. Na tych koloniach żydowskich, no bo to było tak, że przyjeżdżały przecież dzieci czy młodzież z różnych ośrodków, z różnych miejsc i też jakby reprezentujących trochę różne jednak wersje, powiedzmy, żydowskości, tak? Czy... Nie było bardzo duży nacisk jako tako na tematy żydowskie jako tako. Śpiewało się, powiedzmy, żydowskie piosenki, czy mogła być jakaś prelekcja na temat Izraela, jeśli coś było, ale nakład czy nacisk był zasadniczo nie istniał. Więcej to było przyjść i spędzić ten czas jak najprzyjemniej, żeby można było spędzić. Dla rodziców, nie wiem, teraz to się wszystko zmieniło, dla rodziców to było ciekawe, właśnie rozmawiamy, jak się rozmawia, z kim mówi, było bardzo ważne, jak dzieci jadą na kolonie, żeby się troszkę poprawili, jak wrócą z powrotem. To się ważyło dzieci przed wyjazdem na kolonię. Jak nabyli sobie te kilo czy 2, to dla rodziców to było, że oni mieli dobrze spędzili czas. To było, ja nie myślę, o ile ja wiem, żeby był nacisk na to bardziej żydowskie. Z tą różnicą tylko, że ta świadomość była, że są Żydami, że jest to kultura jakaś czy coś, ale tam religijny czy jakiegoś innego sposobu nacisku. Taki fakt jest, na ile to się
w Woroninie my się idziemy, te dzieci. I tam były zawsze kolonie, tak? Mówię, to ktoś się tam pyta, o, skąd te dzieci? To na pewno nie są z Polski. Wyglądali inaczej. Może byli lepiej ubrani, może troszkę inaczej wyglądali. Mówię, nie, to są z Polski, tylko to jest żydowska kolonia. Mówię, okej. I to była jakaś wizualna różnica, mnie się wydaje. Bo w Dziewnowie też była kolonia, obok nas była kolonia nieżydowska, to jest jakieś szkoły i to też być może, że było inne nastawienie w tej żydowskiej kolonii. Może mieli więcej pieniędzy na odżywianie czy na takie inne zajęcia. Nie wiem, trudno powiedzieć. Ale jak wizualnie popatrzeć na tą żydowską kolonię, czy na nieżydowską kolonię, jakoś wizualnie to można było zobaczyć jakaś różnica. Ale jako tako na kolonii, może więcej dzieci miało ciemne włosy niż na tych innych. Ale inaczej to specjalnie go... Pamiętam jeden raz, żeśmy obchodzili, wydaje się, to była rocznica bitwy pod Grunwaldem, to była jakaś wielka, nie pamiętam, 750 lat czy coś, to była wielka uroczystość. A specjalnie takiego nacisku proizraelskiego na pewno nie było. A jako żydowskie tak, nikt się nie modlił, nie było nikogo, żeby tam uczyć żydowskiego, czy historii żydowskiej, czy nie było tego nakładu specjalnie na żydowskie jako tak. Raczej było to, że dzieci miały tą świadomość i jedyną inną rzeczą było, że oni się sami siebie nabijali, to co jest normalnie, bo były te dowcipy, jak nasi rodzice mówili po polsku przed wojną czy tego, bo dużo nie mówiło dobrze po polsku. To, co się nabijali sami siebie, to było dopuszczalne. Gdyby Polacy to samo mówili, to by było antysemickie. To były takie ta swoboda. Te inne kolonie, inne grupy może troszkę inaczej miały nastaw, ale to było w sensie, jak była kolonia w Woroninie, to dzieci nie było z jednego miasta, były z całej Polski.